Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o pianach, ich właściwościach, co znajduje się w środku puszki, miejsca zastosowań oraz pokażę Wam, jak prawidłowo użyć piany. Zaczynamy! Kilka najważniejszych właściwości pian. Jest przede wszystkim najtańszym wypełniaczem. Ma bardzo dobre właściwości izolacyjne, właściwości elastyczne, przeciwwibracyjne, no i przede wszystkim łatwa jest w użyciu. Co znajduje się w puszce? Są to przede wszystkim gazy fazy lotnej, odpowiadają za ciśnienie w puszce, starzenie się piany oraz strukturę jej i odporność temperaturową. Drugi składnik to gazy fazy ciekłej. Część gazów pozostaje w fazie ciekłej z powodu wysokiego ciśnienia, jakie znajduje się właśnie w puszce. No i oczywiście płyny. Płyny z dodatkami. Mieszanina, z której uzyskujemy pianę poliuretanową. Miejsca, w jakich mogą być zastosowane piany, to na przykład klejenie izolacji termicznej na dachu czy poddaszu, wypełnianie szpar przy gniazdkach elektrycznych, wypełnianie dziur wokół rur, instalacje elementów sanitarnych, uszczelnianie dziur w ścianach, murowanie ścian nośnych i działowych, klejenie materiałów izolacyjnych, izolacja fundamentów, uszczelnianie krawędzi budynków, drzwi okien, czy na przykład też mocowanie dachówek oraz izolacji klimatyzatorów. Większość pian jest dostępna w postaci ciśnieniowych opakowań z pistoletem lub z wężykiem. Problem z pojemnikami wężykowymi polega na tym, że raz wyzwolonego strumienia piany nie da się zatrzymać, więc trzeba sprawnie dozować pianę tam, gdzie jest potrzebna, co nie jest łatwe, jeśli szczeliny są mniejsze niż średnica węża. O wiele prościej jest użyć wielorazowej piany z dozownikiem pistoletowym. Pojemniki te przeznaczone są do współpracy ze specjalnymi pistoletami i są wybierane raczej przez profesjonalistów. Piany dzielimy na piany zimowe, letnie i całoroczne. Zimowe mamy możliwość zastosowania w temperaturach poniżej minus 10 stopni. Letnie wymagają dość wysokich temperatur, a piany całoroczne mają rozciągniętą tolerancję, choć nie znoszą ani zbyt wysokich, ani zbyt niskich temperatur. W naszej ofercie znajdziemy kilka rodzajów pian. Pierwsza z nich to piana uniwersalna do uszczelniania i wypełniania. Niskoprężna, jednokomponentowa, piana poliuretanowa w wersji z aplikatorem wężykowym oraz pistoletowym. Idealnie nadaje się do wypełniania, uszczelniania oraz wygłuszania. Wykazuje doskonałe parametry dźwiękochłonne oraz termoizolacyjne. Wyjątkowa szybka możliwość obróbki nawet po 40 minutach od prawidłowego wykonania aplikacji. Odporna na pleśń oraz grzyby. Wersja zimowa pracuje w temperaturze do minus 10 stopni, a puszki, w jakich dostępne, to 500 ml oraz 1000. Wersje dwie: zima i lato. Kolejna piana, o której chcę Wam opowiedzieć, to piana do PCV. Piana poliuretanowa z kontrolowaną ekspansją. To właśnie ta. Jest super niskoprężna o formule Low Expansion. Jednokomponentowa piana poliuretanowa w wersji z aplikatorem wężykowym oraz pistoletowym. Idealna do montażu, uszczelnienia i wygłuszenia, ze szczególnym uwzględnieniem profili PCV. Czas na kolejną pianę. Jest to wysokowydajna piana poliuretanowa. Piana pistoletowa. Niskoprężna, jednokomponentowa, piana poliuretanowa w wersji z aplikatorem pistoletowym. Wysoka wydajność, bo do 65 litrów z jednej puszki. Znacznie niższa cena, jeśli chodzi o litr utwardzanej piany. Wyjątkowo szybka możliwość obróbki nawet po 40 minutach od prawidłowego wykonywania aplikacji. Idealnie nadaje się do instalacji okien,
Doskonała przyczepność do większości materiałów budowlanych. Wersja zimowa pracuje również w temperaturze do -10 stopni. Nie potrzeba częstej wymiany puszek, ponieważ z jednej puszki mamy więcej materiału. Występuje w wersji letniej i zimowej oraz puszka 1000 ml. Piana ogniooochronna B1 to kolejna z pian, o której chcę Wam opowiedzieć. Jest to niskoprężna piana poliuretanowa, ogniooochronna przy spełnieniu warunków zawartych w aprobacie technicznej. Zapewnia odporność ogniową, izoluje przed ogniem, dymem i gazem do 120 minut. Piana jest samogasnąca. Doskonałe właściwości termoizolacyjne oraz akustyczne, dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych. Piana jest przeznaczona do instalacji drzwi przeciwpożarowych oraz okien. Ochrona przed ogniem i dymem, uszczelnień, połączeń między ścianami działowymi, sufitami i podłogami. Wszystkie zastosowania, w których wymagana jest podwyższona odporność ogniowa, takie jak uszczelnianie otworów w konstrukcjach dachowych, uszczelnianie połączeń kablowych i rurowych, uszczelnianie ścian i przepustów przeciw przenikaniu dymu. Styrofix. Klej do styropianu. Kolejna z pian poliuretanowych w wersji z aplikatorem pistoletowym, o której chcę Wam opowiedzieć. Jest przeznaczona do klejenia przy docieplaniu fasad oraz fundamentów. Jedna puszka zastępuje 25 kg tradycyjnej zaprawy do zastosowań ETICS. Oszczędza czas i zmniejsza ciężar izolacji w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Jest bardzo wydajna. Jedna puszka pozwala na docieplenie około 8 m2 fasady i około 12 metrów fundamentu. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną i doskonałą przyczepnością do typowych materiałów konstrukcyjnych. Pozwala na aplikację w temperaturze do -5 stopni, co oznacza wydłużony sezon budowlany. Znakomite właściwości izolacyjne i akustyczne eliminują mostki termiczne oraz akustyczne. Puszka to 1000 ml. Została nam ostatnia piana. Jest to zaprawa murarska poliuretanowa. Do cienkich spoin, do wznoszenia ścian nośnych działowych z bloczków w klasie wymiarowej TLBM z betonu komórkowego, pustaków ceramicznych, szlifowanych oraz bloczków silikatowych o odpowiednich dla tego typu rozwiązaniach tolerancji wymiarowych. Jedna puszka zastępuje 25 kg tradycyjnej zaprawy cienkowarstwowej. Oszczędza czas, redukuje ciężar konstrukcji wykonanej tradycyjną technologią. Jedna puszka wystarcza do wykonania ściany o powierzchni od 8 do 12 m2. Wysoka wydajność, doskonała przyczepność do materiałów budowlanych i materiałów izolacyjnych. Szybkość i łatwość aplikacji przy pracach murarskich w temperaturze do -5 stopni. Zaprawa zapewnia wysoką trwałość wznoszonych murów z różnych materiałów budowlanych. Posiada doskonałą termoizolację, co pozwala na wyeliminowanie mostków termicznych, które nie są pożądane w technologii budownictwa energooszczędnego. Puszka to również 1000 ml. A teraz zapraszam Was do części praktycznej, bo chciałbym Wam pokazać, jak prawidłowo używać piany. Nie pozostaje nam nic innego, jak przetestować dwie metody aplikacji. Prawidłowa i nieprawidłowa. Nieprawidłowa, po prostu zakręcę pianę na pistolet i zadozuję. Więc przejdźmy i zobaczmy, jak to będzie wyglądało.
Pierwsza aplikacja nieprawidłowa. Drugą zaś zrobimy prawidłowo, czyli sprawdzamy datę ważności i 30 sekund potrząsamy puszką. Dobrze. Zakładamy pistolet. W tym przypadku będziemy spryskiwać każdą warstwę wodą i pamiętajmy, jak dozujemy, aby puszka była w pozycji wertykalnej. Piana została zadozowana. Nie pozostaje nam nic innego, jak poczekać aż spęcznieje i zobaczyć, jaki będzie efekt. Dwie te same piany, ale dwie różne metody dozowania. Jak widzicie, efekt jest bardzo różny. Metoda nieprawidłowa, metoda prawidłowa. Pamiętajcie, używajcie wody, odpowiednio wstrząśnijcie puszką i trzymajcie w odpowiedniej pozycji pianę. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Informacje dotyczące wszystkich produktów znajdziecie w linku poniżej. Ja zapraszam Was na następne odcinki. Dziękuję i do zobaczenia.